Witam dzisiaj kolejny raz. Dzięki uprzejmości sklepu Twoje Pióro mogę zaprezentować kolejne pióro firmy Leonardo. W takich oto kartonowych pudełkach jest pakowane. Na końcu wyciągamy jeszcze jedno pudełko oklejone tworzywem sztucznym. No i w środku już to, co najważniejsze, czyli pióro, instrukcja obsługi, no i dodatkowo w tym wypadku mamy atrament. Tutaj broszura prezentująca wszystkie modele, ich cechy główne. Atrament w tym wypadku w kolorze czarnym jest. Wszystko to ładnie pasuje tutaj. No i oczywiście jest także i jakby inaczej pióro. To Momento Zero Grande w kolorze Sun Steel. Tworzywo oczywiście sztuczne, to wielokolorowa żywica. Nazwa i numer pióra mignęło nam na korpusie. Skówka jest z 3 pierścieniami na końcu, klip z kółeczkiem, dość sprężynujący. Skówka lekko zwęża się ku końcowi, gdzie mamy takie wykończenie właśnie w postaci kapturka takiego, czy mocno spłaszczonej piramidy. Korpus także się zwęża. Teraz wyraźniej widać tutaj wygrawerowaną nazwę firmy i model, numer tego egzemplarza pióra. No i końcówka tak samo korpusu wygląda jak skówki, natomiast widać, że to tłoczek już. Stalówka i duży plastikowy spływak. Mamy tutaj bardzo długą sekcję, lekko wyprofilowaną, zakończoną stalowym pierścieniem. Wszystko właśnie w takim kolorze piaskowej stali, jak nazwa tego pióra głosi. Długa sekcja, także wygodnie się ją trzyma. Skówka z tyłu da się założyć. Moim zdaniem jest bardzo dobrze wtedy pióro wyważone, chociaż w drugą stronę mi uciekło. Natomiast nie jakoś specjalnie chyba nie podnosi do środka ciężkości. Tak jak mówiłem, tutaj możemy odkręcić tylko ten element ślepej skówki i wtedy przesuwa się tłok i w ten sposób możemy oczywiście nabrać atrament do pióra. Pojemność, jak podaje producent, to około 1,5 ml atramentu. Czas na tradycyjne porównanie. Duofold Sonet Lamy All-Star i Pelikan 140. We wszystkich tych pomiarach Leonardo jest piórem najdłuższym. W sumie jest to 152 mm długości, kiedy pióro ma założoną skówkę, i 138 mm, kiedy pióro jest bez skówki. Średnica sekcji w najcieńszym miejscu to 11, w tym grubszym 13 mm, a średnica korpusu tu troszkę ponad 1,5 cm, a pióro waży 31 gramów i tu jest oczywiście bez atramentu. Kilka razy pisałem już stalówkami Leonardo, ta to FK, no i to jest troszkę taka grubsza FK. Być może ten papier jest taki tutaj trochę bardziej pozwalający na lepsze rozlewanie się atramentu. Po dociśnięciu pogrubimy troszkę kreskę i bardzo dobrze wyszlifowana stalówka pozwala także cienko pisać, odwrócona o 180 stopni, także pisze się tym piórem bardzo dobrze. Jak widać, bez nacisku, przepływ też w normie. Podsumowując, mogę powiedzieć, że jest to chyba jeden z atrakcyjniejszych modeli, przynajmniej to moja opinia. Bardzo wizualnie się ten Leonardo Grande
Momento Zero prezentuje. Wszystko tutaj jest bardzo precyzyjnie i ciekawie zaprezentowane. Myślę, że jest to pióro warte uwagi i posiadania w swojej kolekcji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.